Cześć Daria, cześć Dawid. Cześć. Miło mi Was dzisiaj tutaj gościć. Porozmawiamy sobie o Redaction Toolu, narzędziu, które już wprowadziliśmy w systemie VDR do zaczerniania danych dostępnych w plikach. Daria, jak wyglądał proces tworzenia narzędzia do redakcji? Od koncepcji do wdrożenia. Proces tworzenia narzędzia do redagowania od koncepcji do wdrożenia for Data jest ściśle ustandaryzowany i podzielony na kilka kluczowych etapów. Na początek przeprowadzamy analizę, aby ocenić potrzebę zmiany, ustalić cele projektu. Następnie dokładnie dokumentujemy wszystkie wymagania, skupiamy się na aspektach funkcjonalnych dla klienta, wydajnościowych i na aspektach bezpieczeństwa. Kiedy mamy już jasno określone cele i wymagania, przekazujemy zadania zespołowi deweloperskiemu, który przystępuje do implementacji. Po zakończeniu implementacji przeprowadzamy testy, które obejmują zarówno testy funkcjonalne, testy wydajnościowe, jak i testy bezpieczeństwa, a po pomyślnym zakończeniu testów wdrażamy zmianę na produkcję. Napotkaliście na szczególne wyzwania? Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie. W trakcie całego procesu napotkaliśmy różne wyzwania, co jest typowe w przypadku tego typu projektów. Między innymi pojawiło się wyzwanie związane z synchronizacją statusów dokumentów w czasie rzeczywistym. Pojawiły się także dodatkowe wymagania, które zostały poddane ocenie, a następnie odpowiednio spriorytetyzowane, mając na uwadze to, że zwiększenie zakresu wpływa na zwiększenie kosztów i wydłużenie czasu realizacji całego projektu. Jakie były główne cele lub potrzeby użytkowników, które doprowadziły do stworzenia i opracowania Redaction Toola w systemie VDR? Główną potrzebą było umożliwienie użytkownikom zaciemniania poufnych informacji w plikach, które są udostępnione w VDR-ze. Dzięki temu rozwiązaniu klienci unikają konieczności korzystania z innych zewnętrznych programów do anonimizacji, co przekłada się na zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Dodatkowo instalowanie programów nie zawsze jest też zgodne z polityką wewnętrzną danej firmy. Czy narzędzie jest przygotowane pod użytkowników zarówno technicznych, jak i nietechnicznych? Przede wszystkim narzędzie jest stworzone dla użytkowników, a my, programiści, dostajemy konkretne wytyczne, jak system ma zostać zaprojektowany. Redaction Tool jest narzędziem intuicyjnym i dostępnym zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych. Interfejs został zaprojektowany w taki sposób, aby był przyjazny i łatwy do nawigacji. Stawiamy na prostotę obsługi, a dział obsługi klienta zapewnia wsparcie szkoleniowe. Czy wdrożone narzędzie wpłynęło jakkolwiek na bezpieczeństwo systemu VDR? Wprowadzenie narzędzia do redakcji dokumentów nie zachwiało bezpieczeństwem systemu for Data VDR, ale zwiększyło poziom bezpieczeństwa dokumentów, które udostępniają użytkownicy. Dzięki tej funkcji klienci mogą skutecznie zabezpieczać poufne dane, eliminując ryzyko nieautoryzowanego dostępu do informacji. Czy narzędzie do redakcji zostało zintegrowane z innymi komponentami systemu VDR? Redaction Tool został starannie zintegrowany z innymi komponentami naszego systemu VDR, co przynosi wiele korzyści. Jesteśmy w stanie wygodnie zarządzać dokumentami, ponieważ narzędzie redakcyjne działa bezpośrednio w systemie. Zaczernianie dokumentów jest dostępne wyłącznie dla administratorów VDR, dzięki temu mają pełną kontrolę nad udostępnionymi dokumentami. Dawid, jakie typy danych można zaczerniać za pomocą Redaction Tool? Narzędzie zostało zoptymalizowane do obsługi różnych typów danych. Możemy zaczerniać zarówno tekst, jak i obrazy czy określone obszary, a także konkretne wzorce wyszukane automatycznie przez system, m.in. adresy e-mail czy PESEL. Pozwala to precyzyjnie zabezpieczać poufne informacje niezależnie od ich formatu. Zapewnia to spójność i skuteczność w procesie anonimizacji. Jakie planowane są ulepszenia? W najbliższym czasie wprowadzimy raport umożliwiający śledzenie zmian związanych z redagowaniem. Pozwoli on użytkownikom na dokładne monitorowanie procesu zaczerniania danych. Dodatkowo planujemy wdrożyć redagowanie obszaru na wielu stronach naraz. Oddając pierwszą wersję Redaction Toola, pracujemy także nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w procesie redagowania. Umożliwi ona bardziej zaawansowane wyszukiwanie danych wrażliwych, a także podniesie efektywność całego procesu. Daria, Dawid, dziękuję Wam za rozmowę. Dziękujemy. Trzymamy kciuki za dalszy rozwój Redaction Toola.